Bałtyk. Ponad 415 tysięcy km² morskiej powierzchni w północnej Europie. Otoczone przez takie kraje jak Polska, Niemcy, Dania czy Szwecja, Morze Bałtyckie bywa wyzwaniem nawet dla doświadczonych marynarzy. Występujące na nim sztormy zatopiły niejeden statek. Szacunki o tym, ile jednostek spoczywa na dnie Bałtyku, wliczając w to również te zatopione podczas wojen, są mocno zróżnicowane, zakładając, że pod wodą może znajdować się nawet 100 tysięcy wraków z różnych okresów historycznych. Do najsłynniejszych należą takie statki jak estoński prom Estonia, który w 1994 roku zabrał ze sobą na dno ponad 850 osób, czy też niemiecki statek pasażerski Wilhelm Gustloff, którego zatonięcie po storpedowaniu przez radziecki okręt podwodny pod koniec II wojny światowej do dziś stanowi największą pod względem liczby ofiar katastrofę morską. Ale wśród statków, dla których Morze Bałtyckie okazało się miejscem przedwczesnego spoczynku, nie brakuje również tych, które w swój ostatni rejs wypłynęły pod polską banderą. Późnym wieczorem 13 stycznia 1993 roku port w Świnoujściu opuścił prom kolejowo-samochodowy MF Jan Heweliusz, który w tamtym momencie miał już za sobą ponad 15 lat służby na Morzu Bałtyckim. Nowy prom, który wchodzi do eksploatacji w dziesięciolecie powstania polskiej żeglugi promowej, jest odpowiedzią naszych przewoźników na wzrastający strumień ładunków na tej trasie. Dowódca promu, kapitan Jan Drążkowski. Panie kapitanie, kiedy w pierwszy rejs? Dzisiaj o godzinie 17 wchodzimy do regularnej eksploatacji na linii Świnoujście-Istad. Zbudowany w 1977 roku w norweskiej stoczni Trosvik na zamówienie polskich linii oceanicznych, Heweliusz kursował regularnie pomiędzy Świnoujściem i szwedzkim Ysta. W czasach Rzeczpospolitej Ludowej statek postrzegany był jako duma floty cywilnej, choć do ideału było mu bardzo daleko. Prom noszący imię gdańskiego astronoma od samego początku sprawiał problemy. W ciągu ponad 15 lat eksploatacji miejsce miało blisko 30 awarii i wypadków z udziałem Heweliusza, wliczając w to kolizje z innymi jednostkami, pożar na pokładzie czy przewracanie się w basenie portowym. Kłopoty Jana Wypadkowego, bo tak też nazywano ten prom, wynikały już z samej jego konstrukcji. W przeciwieństwie do starszego o 3 lata bliźniaczo podobnego Mikołaja Kopernika, sterówka Jana Heweliusza została znacznie rozbudowana, co nie było obojętne dla zachowania prawidłowej stateczności. Co więcej, ryzyko wystąpienia niebezpiecznych przechyłów wzrastało wraz z kolejnymi remontami, jak chociażby wtedy, gdy po wspomnianym pożarze zniszczony pokład zalano ponad 60 tonami betonu, pogarszając jedynie już i tak wątpliwy stan jednostki. Zła passa Jana Heweliusza dała się we znaki jego załodze również 10 stycznia 1993 roku, gdy podczas cumowania w Szwecji prom uszkodził swoją furtę rufową, wykorzystywaną do załadunku pojazdów. Pomimo wyraźnych zniszczeń, administrująca statkiem szczecińska spółka Euroafrika nie zdecydowała się na odstawienie promu do stoczni remontowej. Wypadku nie zgłoszono również polskim instytucjom. Zamiast tego ustalono, że Heweliusz naprawiony zostanie na raty podczas postojów w Świnoujściu. Powód takiej decyzji był prosty. Prom odstawiony do stoczni nie przynosi zysków. Po powrocie do Polski przystąpiono do remontu, ale doprowadzenie promu do stanu sprzed ostatniego wypadku wymagało czasu i gdy wieczorem 13 stycznia 1993 roku Jan Heweliusz przygotowywał się do kolejnego rejsu, naprawa furty wciąż trwała. Tamtego dnia na pokład polskiego statku wjechało 28 samochodów ciężarowych i 10 wagonów kolejowych. Wśród przewożonego towaru można było znaleźć m.in. stal, papier, butelki, meble, odzież, produkty spożywcze i czasopisma dla dorosłych. Ze wszystkich 64 osób zmierzających do Szwecji 35 stanowili pasażerowie różnej narodowości, głównie kierowcy ciężarówek. Pozostałą część tworzyło 29 członków załogi, wliczając w to kapitana Andrzeja Ułasiewicza, który na Heweliuszu pływał od 1987 roku. Informacja o tym, że na morzu zbierał się sztorm, dotarła do niego jeszcze podczas postoju w porcie. Prognozowano, że wiatr osiągnie siłę od 8 do 10 stopni w skali Beauforta. W praktyce oznaczało to porywy z prędkością nawet do około 100 km na godzinę. Warunki trudne, choć jednocześnie nie takie, z którymi prom nie mógłby sobie poradzić.
Szanse na bezpieczną przeprawę w takich warunkach zwiększała dobra kondycja statku, ale akurat takiej nie można było przypisać Janowi Heweliuszowi. Uszkodzona, nieszczelna furta była zaledwie wierzchołkiem wszystkich problemów, z którymi borykał się prom. Do listy należało doliczyć m.in., bo było tego całkiem sporo, przebicie poszycia pod pokładem głównym, uszkodzoną przekładnię silnika głównego, czy przestarzały i niesprawny system przeciwprzechyłowy. Rejs przez wzburzone morze w wykonaniu przeciążonej, niestatecznej i niesprawnej jednostki wiązał się z pewnym ryzykiem, ale pomimo tego 13 stycznia 1993 roku około godziny 23:30 Jan Heweliusz wypłynął ze Świnoujścia. Była to wyjątkowa noc i wyjątkowy sztorm dla Bałtyku. Siła wiatru przekraczała 80 węzłów. Na wskaźnik prędkości wiatru po prostu urwał się. Doszedł do granicy skali i się urwał. Pomimo niesprzyjającej aury, początkowa faza podróży przebiegła bez większych zakłóceń. Ze względu na dwugodzinne opóźnienie wynikłe z naprawy furty, załoga od samego początku nadała rejsowi wysokie tempo. Problemy Jana Heweliusza zaczęły się po godzinie 3 nad ranem, gdy prom znajdował się na wysokości niemieckiej wyspy Rugia. To właśnie wtedy sztorm zaczął przybierać formę, która z coraz większą siłą uderzała w burty polskiej jednostki, potęgując jej przechył. Z prognozowanych 8 do 10 stopni w skali Beauforta zrobiło się 12. W teorii oznaczało to wiatr wiejący z prędkością ponad 118 km na godzinę. Ponad, ponieważ stopień 12 jest stopniem otwartym. Wiatr może być o wiele silniejszy. Tak właśnie było w przypadku Heweliusza. Feralnej nocy sztorm na Bałtyku przerodził się w huragan, którego podmuchy uderzały w statek z prędkością ponad 160 km na godzinę. Wystąpienie takiego zjawiska na lądzie kończy się wieloma zniszczeniami, natomiast załodze jednostki pływającej wystawionej na tak ekstremalne warunki przychodzi mierzyć się z ogromnymi falami i bardzo ograniczoną widocznością. Co więcej, w porównaniu do innych statków, wysoka burta oraz stosunkowo płytkie zanurzenie w przypadku promu zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznego przechyłu. Wśród statków, które tamtej nocy znajdowały się na morzu, był m.in. MF Mikołaj Kopernik, którego załoga około godziny 4:30 odebrała sygnał z bliźniaczego Heweliusza. W przypadku okoliczności mogących skutkować niebezpiecznym przechyłem statku, z pomocą przychodzą systemy stabilizujące. Sęk w tym, że jedyna instalacja przeciwprzechyłowa Jana Heweliusza skonstruowana została z myślą o wykorzystywaniu jej podczas załadunku w spokojnych warunkach portowych i opierała się na prostym rozwiązaniu. Przechył w lewo lub prawo niwelowano poprzez zalanie odpowiedniego zbiornika balastowego. Ze względu na brak innych opcji, takim systemem wspomagano się również na morzu. Problem w tym, że przepompowanie wody z jednego do drugiego zbiornika trzeba było wykonać ręcznie, wliczając w to zejście pod pokład. Już samo wykonanie tych czynności wymagało czasu, ale jakby tego było mało, przestarzała instalacja potrafiła się zacinać. Takie rozwiązanie nie było więc odpowiednio skuteczne w warunkach sztormowych, wymagających szybkich reakcji. W takiej sytuacji źle rozłożony balast, zamiast zapobiec, może pogłębić postępujący przechył.
Podczas gdy kapitan Ułasiewicz w towarzystwie kilku oficerów wzywał pomocy, pozostała załoga i pasażerowie próbowali dostać się do tratw ratunkowych. Sprawną ewakuację utrudniał stale narastający przechył. Z tego powodu niektóre osoby nie mogły nawet opuścić swoich kajut, a tym, którym udało się przedostać na korytarz, zamiast po podłodze przyszło poruszać się po ścianie. Zaskoczeni pasażerowie opuszczali swoje kabiny w koszulkach i piżamach, podczas gdy na zewnątrz czekały na nich ciemność, ogromne fale i huraganowy wiatr. Ci, którzy nie mieli się czego chwycić lub stracili równowagę, byli zdmuchiwani z pokładu wprost do zimnego Bałtyku. Specjalne kombinezony chroniące przed wychłodzeniem mieli na sobie tylko niektórzy członkowie załogi. Przez panujący chaos przebijały się dobiegające z głośników polecenia wydawane przez kapitana Ułasiewicza, który pomimo niezwykle trudnego do ustania 70-stopniowego przechyłu pozostał na mostku, utrzymując kontakt z załogą promu i służbami na lądzie. Łączność z Janem Heweliuszem ustała na dobre około godziny 5:10. 2 minuty później na promie stanęły wszystkie zegary, a niegdysiejsza duma polskiej floty cywilnej obróciła się do góry dnem. Szanse na przetrwanie mieli ci, którzy w tamtym czasie znajdowali się już w tratwach ratunkowych, choć i to niczego nie gwarantowało. Woda, która wlała się do środka, sięgała zmarzniętym rozbitkom ponad pas. Jej temperatura wynosiła zaledwie 2 stopnie Celsjusza, natomiast temperatura powietrza -3. W takich warunkach i bez odpowiedniego sprzętu wychłodzenie organizmu postępuje bardzo szybko. Co gorsza, z powodu silnego wiatru start śmigłowców ratowniczych został opóźniony, dlatego pierwszy z nich dotarł na miejsce katastrofy dopiero około 6 rano, 1,5 godziny od odebrania sygnału Mayday. Za późno dla tych, którzy mieli na sobie co najwyżej przemoczone piżamy. W świetle reflektora zobaczyliśmy tratwy, rozbite łodzie ratunkowe, ludzi w kamizelkach unoszących się na wodzie wśród rozwścieczonych fal, gotujące się morze. Całkowity chaos. Wtedy dopiero zrozumieliśmy, bo nie mieliśmy już nawet echa na radarze, że prom zatonął, że ludzie przebywający w wodzie są w ogromnym niebezpieczeństwie. Temperatura wody wynosiła 2 stopnie. Wiedzieliśmy, że mamy tylko kilka minut, aby wyłowić ludzi, bo inaczej umrą z wychłodzenia. W początkowej fazie akcji poszukiwawczo-ratowniczej udział wzięły śmigłowce z Danii i Niemiec, ale załogi tych drugich nie były odpowiednio przygotowane do prowadzenia działań. Zgodnie z ówczesnymi procedurami RFN na pokładzie niemieckich maszyn brakowało ratowników, którzy mogliby opuścić się w kierunku rozbitków. Zamiast tego wycieńczonym i skostniałym z zimna osobom zrzucano uprząż, do której same musiały się przypiąć. Wszystko to przy silnym wietrze, wysokich falach i słabej widoczności. W jaki sposób prowadzona jest taka akcja ratownicza na morzu? Do ratowania rozbitków wykorzystujemy specjalne urządzenia znajdujące się na pokładach naszych śmigłowców, jednak ze względu na wysokie fale tym razem nie mogliśmy ich użyć. Inną możliwością było opuszczenie uprzęży do rozbitków. W jednej tratwie były 4 osoby, z których 3 nie były już w stanie przypiąć się do liny. 4. osoba przypięła po kolei swoich kolegów i na końcu sama została wyciągnięta.
Wspomnianych ratowników miały na swoich pokładach śmigłowce z Polski, ale te nie od razu zostały dopuszczone do akcji. Jan Heweliusz znajdował się na obszarze strefy operacyjnej Niemiec, których służby pomimo gotowości polskich maszyn nie wydały zgody na ich start. Mówi się, że chodziło o ryzyko kolizji wynikające z dopuszczenia wielu śmigłowców do operowania na niewielkim obszarze i przy sztormowej pogodzie. Znana jest również wersja, że żadnego zakazu nie było, a brak polskich jednostek na miejscu zdarzenia wynikał jedynie z opieszałości polskich służb. Trudno w to uwierzyć, biorąc pod uwagę, że już około godziny 5, zanim statek obrócił się stępką do góry, pierwszy z polskich śmigłowców czekał na rozkaz do startu. Fakty są natomiast takie, że w kluczowej fazie działań jedyną maszyną na miejscu katastrofy posiadającą opuszczanego ratownika był śmigłowiec z Danii. W ogóle wiadomości są sprzeczne. Nie ma nic pewnego, ale dostaliśmy wiadomość z Szwecji, że tamtejsze radio podało, że ratownicy powiadomili, że całość załogi i pasażerów została zdjęta. W tej chwili już wiadomo, że są ofiary, żywych ponoć 8, ale nie jestem tego pewny, bo to są wiadomości, napływają dopiero. Załoga helikoptera widziała wiele małych światełek na wodzie, ale za każdym razem okazywało się, że były to puste kamizelki ratunkowe. Wyglądało na to, że kamizelki mieli wcześniej na sobie rozbitkowie, ale w którymś momencie stracili przytomność i wysunęli się z nich. Ale kontrowersji związanych z przebiegiem akcji ratowniczej było więcej, wliczając w to moment, w którym uprząż niemieckiego śmigłowca zahaczyła o jedną z tratw, przewracając ją do góry dnem. Spośród 5 osób znajdujących się w środku, tylko 2 udało się wyskoczyć w porę. Pozostałe 3 zostały pod tratwą, spod której nie mogły wypłynąć ze względu na założone kombinezony ratunkowe, uniemożliwiające zanurzenie. Pomimo słyszalnego wołania o pomoc, pozostali rozbitkowie nie mogli nic zrobić. Około godziny 6:30 na miejsce katastrofy dopłynął niemiecki statek ratowniczy Arkona, ale podobnie jak w przypadku śmigłowców, poszkodowani sami musieli zadbać o to, żeby dostać się na jego pokład. Mieli to zrobić po siatce, którą załoga Arkony wywiesiła na burcie. Jeden ze skrajnie wycieńczonych marynarzy Jana Heweliusza, nie mając już więcej sił, odpadł od siatki, tracąc życie w momencie, gdy ratunek był już na wyciągnięcie ręki. Tak się dzielnie trzymał, nie miał kombinezonu ratunku, ale się dzielnie trzymał, nad podziw. Po tylu godzinach w tej zimnej wodzie on był i się zdecydował, skoczył, ale niestety, mówię, ręce były już zlodowaciałe i zaczęły mu się obsuwać po tej sieci, obsuwać i się zsunął na naszych oczach, a strasznie miotało tym statkiem, bo był nieduży, dostał uderzenie w głowę. Myśleliśmy, że się w ogóle roztrzaskała, zanurzył się w wodzie w tych wirach, wynurzył się jeszcze raz, drugi raz dostał w głowie, na naszych oczach zniknął pod wodą. Z 64 osób obecnych na pokładzie Jana Heweliusza katastrofę przeżyło tylko 9 członków załogi. Temperatura ciała jednego z nich w momencie wyciągnięcia z tratwy wynosiła zaledwie 26 stopni Celsjusza. Spośród pasażerów nie uratował się nikt. Najmłodsza ofiara, córka jednego z kierowców, miała zaledwie kilka lat. Jedni umierali w wodzie, inni w tratwach, a niektórzy w drodze do szpitali. Byli też ci, którym nie udało się opuścić statku, choć nie wszyscy próbowali. Mowa o kapitanie Andrzeju Ułasiewiczu i 2 oficerach, Rogerze Janickim i Januszu Lewandowskim, którzy na mostku pozostali do samego końca. Nie wiem. Na naszych oczach to 2. Na tym promie zwłok nie ma mojego ojca. Czyli jest jakaś nadzieja? Nadzieja jest, ale... Polskie jednostki włączono do akcji dopiero kilka godzin po zatonięciu Heweliusza, wtedy gdy z wody można było wyciągnąć już tylko martwe ciała. Dramatyczny widok dopełniała wystająca ponad taflę stępka promu, która ze względu na wytworzoną poduszkę powietrzną unosiła się na powierzchni jeszcze przez kilka godzin. Z ostatnich przekazanych nam informacji wynika, że prom przewrócił się do góry dnem, dlatego wątpię, że w jego środku mogą znajdować się jeszcze żywe osoby. Niewykluczone, że ktoś może być jeszcze w tratwach, ale szanse maleją.
Próbę wyjaśnienia przyczyn katastrofy Jana Heweliusza podjęły m.in. polskie izby morskie. Pierwszy wyrok zapadł w Szczecinie już rok po tragedii, jednak wkrótce potem został uchylony. Sprawa trafiła do Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z siedzibą w Gdyni, gdzie w 1996 roku wskazano, że częściową odpowiedzialność za katastrofę ponoszą niektórzy członkowie załogi oraz armator promu, który nie przeprowadził niezbędnych prac naprawczych. Uwagę zwrócono również na zaistnienie czynników naturalnych. Jakie problemy związane są z pływaniem na tego typu statkach? Promy typu Ro-Ro i pozostałe podobne są mniej stabilne niż inne rodzaje statków, co wynika z tego, w jaki sposób są skonstruowane. Czy taki typ konstrukcji podyktowany jest interesem i ekonomicznymi upodobaniami firm przewozowych? Oczywiście, im większy pokład, tym więcej miejsca na obsługę przewożonego ładunku. Im szybciej pojazdy wjadą i zjadą z promu, tym lepiej taki statek prezentuje się w oczach armatora. Nieuniknione jest więc dostosowywanie konstrukcji pod jego upodobania. W takiej sytuacji uczynienie promu bezpieczniejszym musiałoby odbić się na jego użyteczności. Strony, wliczając w to armatora, dla którego orzeczenie o jego winie skutkowałoby najpewniej bankructwem, odwołały się od wyroku. Rozstrzygnięcie przyszło 3 lata później, gdy w roku 1999 odwoławcza Izba Morska co prawda potwierdziła pewne zaniedbania ze strony armatora, wliczając w to niepoinformowanie polskich instytucji o uszkodzeniu furty w Szwecji na kilka dni przed katastrofą, jak i nieprzeprowadzenie jej naprawy w prawidłowy sposób, jednak nie dopatrzono się związku pomiędzy tymi zaniedbaniami a samą katastrofą. Według ustaleń Izby uszkodzenie furty nie miało wielkiego znaczenia. Uznano za to, że najbardziej prawdopodobną przyczyną katastrofy było przejście niesymetrycznie zabalastowanego promu przez linię wiatru, skutkujące pogłębiającym się przechyłem, a następnie zatonięciem jednostki. Mówiąc inaczej, próbując zminimalizować wpływ huraganu na prom, kapitan Ułasiewicz zdecydował się na sztormowanie, a więc zredukował prędkość i ustawił statek w kierunku wiatru. Napór podmuchów na lewą burtę był dzięki temu mniejszy, choć nadal odczuwalny. Wynikły z tego przechył na prawą stronę starano się zniwelować poprzez zalanie lewego zbiornika balastowego, tak aby zrównoważyć napierające na siebie siły. Po godzinie 4 nad ranem podmuchy osłabły, a następnie zmieniły kierunek, co spowodowało, że prom niezamierzenie przeszedł przez linię wiatru, ustawiając się do niego prawą burtą, tą z niezalanym zbiornikiem balastowym. Od tamtej pory przechył statku potęgowany był nie tylko przez wiatr uderzający w prawą burtę, ale i przez zalany lewy zbiornik. Siły, które miały się równoważyć, działały w tym samym kierunku. I jakby tego było mało, następstwem narastającego nachylenia było zerwanie się mocowań na pojazdach, które po przemieszczeniu się na jedną stronę promu jeszcze bardziej pogłębiły jego przechył, doprowadzając ostatecznie do zatonięcia Jana Heweliusza. Gdyby nie podjęto decyzji celowego doprowadzenia do niesymetrycznego zabalastowania, więc zalania tego zbiornika, gdyby nie podjęto tej decyzji, gdyby to zdarzenie nie miało miejsca, wtedy ten prom przetrwałby. Twierdzę, że przetrwałby. Nieprawidłowości związane z niepowiadomieniem odpowiednich instytucji o uszkodzeniu furty Izba Odwoławcza przypisała również kapitanowi Andrzejowi Ułasiewiczowi. Co więcej, wskazano, że nie upewnił się, czy przed feralnym rejsem pojazdy zostały prawidłowo przymocowane do pokładu. Ten ostatni zarzut przypisano również starszemu oficerowi, jednak ani on, ani kapitan Ułasiewicz nie mogli się już bronić. Należy jednak zaznaczyć, że wbrew powszechnemu przekonaniu odwoławcza Izba Morska nie obarczyła kapitana ani jego załogi odpowiedzialnością za zatonięcie promu. Podobnie jak w przypadku armatora, wskazane w wyroku nieprawidłowości nie są równoznaczne z przypisaniem winy za katastrofę. Przebieg zdarzeń przyjęty przez Izbę Odwoławczą uznany został co najwyżej za najbardziej prawdopodobny, dlatego nie mając co do niego jednoznacznej pewności, trudno jest mówić o winie konkretnej osoby. Jak ocenia pan ogólny stan polskich promów? Nie słyszałem wielu negatywnych opinii o polskich promach, ale akurat ten konkretny miał za sobą serię wypadków. Wychodzi na to, że sam w sobie był wysoce awaryjny oraz że załoga miała spore problemy z jego obsługą. Powszechne jest również przypisywanie odpowiedzialności kapitanowi Ułasiewiczowi za niezamierzone opóźnienie akcji ratowniczej i tym samym możliwe przyczynienie się do zwiększenia liczby ofiar w związku z podaniem błędnej pozycji statku podczas łączności ze stacją brzegową.
Kapitan w niezwykle stresowej sytuacji faktycznie poinformował służby, że Heveliusz znajdował się na zachód od przylądka Arkona, podczas gdy w rzeczywistości znajdował się na wschód. Jednak Izba orzekła, że fakt ten nie przełożył się na czas rozpoczęcia akcji ratowniczej. Uznano natomiast, że jednym z czynników, który utrudnił ewakuację ze statku, była niedostateczna wiedza niektórych marynarzy z zakresu obsługi sprzętu ratunkowego. Rozstrzygnięcie odwoławczej Izby Morskiej zwalniające armatora z poniesienia odpowiedzialności za katastrofę nie spotkało się z akceptacją ze strony rodzin ofiar. Szukając sprawiedliwości, bliscy członków załogi założyli Stowarzyszenie Wdów i Rodzin Marynarzy z promu Jan Heveliusz. W 2005 roku sprawa polskiego promu trafiła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który orzekł, że sposób powoływania członków izb morskich i wynikająca z tego podległość hierarchiczna zaprzeczały zasadom bezstronności i niezawisłości. Stwierdzając zatem naruszenie regulacji międzynarodowych, Trybunał zobowiązał państwo polskie do wypłacenia każdemu z powodów po 4600 euro tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. O taką kwotę wnioskowały rodziny. Tam były inne promy, które dały sobie radę w tym cyklonie, a on i z furtą, i ze statecznością nie dał sobie rady. Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie weryfikowało ustaleń izb morskich w zakresie samych przyczyn zatonięcia Jana Heveliusza. Wydaje się natomiast, że stwierdzone uchybienie zasadom bezstronności i niezawisłości stanowi dobrą podstawę do ponownego przyjrzenia się sprawie przez polskie instytucje. Tego jednak nie zrobiono, co podsyciło jedynie podejrzenia, że nie wszystkim zależało na ujawnieniu całej prawdy. Ustalenie faktycznego przebiegu katastrofy byłoby o wiele łatwiejsze, gdyby zdecydowano się na wydobycie Heveliusza z wody, zwłaszcza że ten spoczywa na stosunkowo niewielkiej głębokości, stanowiąc przeszkodę nawigacyjną dla niektórych statków. Zdaniem dziennikarza i zarazem kapitana żeglugi wielkiej Marka Busia, polski prom mógł być wykorzystywany do przemytu broni. Może o tym świadczyć różnica pomiędzy deklarowaną wagą niektórych kontenerów, a ich wagą rzeczywistą. Ujawniono bowiem, że ładunek transportowany na Heveliuszu ważył o 38 ton więcej niż wykazano w dokumentach. Zdaniem Marka Busia ten nadbagaż stanowić mógł sprzęt wojskowy z Rumunii. Co ciekawe, zaledwie 1,5 roku po zatonięciu Jana Heveliusza na Bałtyku doszło do kolejnej katastrofy, tym razem z udziałem estońskiego promu Estonia, kursującego pomiędzy Tallinem i Sztokholmem. Po 10 latach od tej tragedii, naznaczonej śmiercią ponad 850 osób, szwedzki rząd przyznał, że prom wykorzystywany był do przemytu broni, potwierdzając tym samym wcześniejsze plotki. Niewykluczone jest więc, że swoją tajemnicę miał również Jan Heveliusz. Podejrzenia w tym zakresie wzbudziło także spore zainteresowanie katastrofą ze strony wojskowych służb informacyjnych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wliczając w to samego szefa resortu Andrzeja Milczanowskiego, który na miejsce zdarzenia poleciał osobiście. Co więcej, nurkowie marynarki wojennej zeszli do statku, zanim ten zdążył całkowicie ustabilizować się na dnie. Taki pośpiech i zaangażowanie w sprawę mógł mieć związek z pierwszymi raportami niemieckich ratowników, którzy wskazali w nich, że niektóre ze znalezionych ciał nosiły głębokie rany lub w ogóle były pozbawione kończyn. Z tego powodu jedna z hipotez przyjętych na gorąco stanowiła o tym, że na pokładzie Jana Heveliusza doszło do eksplozji. Zakładając, że przemyt broni faktycznie miał miejsce, a polscy dygnitarze dobrze o tym wiedzieli, nie można wykluczyć, że doniesienia o wybuchu powiązano z możliwym zamachem, mającym na celu przerwanie łańcucha dostaw. W takiej sytuacji zaangażowanie ludzi z najwyższego szczebla nie powinno dziwić. Wersja o przemycie, zamachu i wybuchu, choć interesująca, ma swoje za i przeciw, zwłaszcza że wspomniane obrażenia na niektórych ciałach mogły mieć zupełnie inne pochodzenie. Kilkanaście minut przed obróceniem się Jana Heveliusza do góry dnem, niemiecka radiostacja zarejestrowała nadanie sygnału Mayday Relay, polegającego na wzywaniu pomocy w imieniu innej jednostki. Nadawcą sygnału był niemiecki frachtowiec Frank Michel. Podana przez niego pozycja wskazywała, że znajdował się w pobliżu Heveliusza, gdy ten tonął, lecz ze względu na warunki pogodowe, z którymi jako niewielki statek sam sobie nie radził, nie podjął akcji ratowniczej, prosząc o zgodę na kontynuowanie rejsu.
O tym, że załoga Franka Michaela faktycznie obserwowała moment zatonięcia Jana Heweliusza, świadczą również zeznania ocalałych członków załogi polskiego promu, którzy pamiętnej nocy widzieli niewielki statek, zanim pierwsze śmigłowce dotarły na miejsce zdarzenia. Co ciekawe, pomimo możliwej wiedzy na temat przebiegu katastrofy, załoga frachtowca nie została przesłuchana przez izby morskie. Być może za niewygodny do ujawnienia uznano już sam fakt nieudzielenia pomocy przez niemieckich marynarzy. Niewygodne byłoby również potwierdzenie przypuszczeń, że obrażenia zaobserwowane na niektórych ciałach pochodziły nie od wybuchu, lecz od śruby napędowej Franka Michaela, którego załoga, walcząc ze sztormowymi warunkami, mogła nieintencjonalnie przepłynąć po kilku rozbitkach. Pomimo upływu ponad 30 lat od katastrofy Jana Heweliusza, historia ta wciąż pełna jest pytań i sprzecznych teorii. Jedna z nich nie wyklucza, że zamiast broni na pokładzie statku przemycano nielegalnych imigrantów. Na krótko przed katastrofą przedstawiciele firmy IKEA informowali kilkukrotnie o kocach, resztkach jedzenia i ludzkich odchodach, które znajdowano w transportach z Polski. Za dowód na poparcie tej teorii uznano również zeznania grupy Rumunów, którzy po złapaniu ich w szwedzkim porcie wyjawili, że w Świnoujściu działa grupa, która za odpowiednią opłatą pomaga przedostać się do Skandynawii. Niewykluczone więc, że oficjalnie przyjęty bilans 55 ofiar katastrofy niekoniecznie pokrywa się z prawdą. Zresztą faktyczna liczba zmarłych budziła wątpliwości również za sprawą doniesień o 5 studentach Uniwersytetu Warszawskiego, którzy na feralny rejs mieli ponoć wykupiony bilet grupowy na jedno nazwisko. Jako prom kolejowo-samochodowy Jan Heweliusz nie zabierał na pokład turystów i innych pasażerów niezwiązanych z przewożonym ładunkiem. Co więcej, według oficjalnych doniesień ciał owych studentów nigdy nie znaleziono, dlatego nie można wykluczyć, że ich historia to tylko kolejny mit Jana Heweliusza. Do listy jego ofiar zaliczyć można natomiast nurka, który zginął w 2008 roku podczas nurkowania we wraku. Ale balansując pomiędzy różnymi teoriami, nie można zapomnieć o faktach. 28 wypadków i awarii. Ponad 60 ton betonu wylanego na pokład. Konstrukcja, która wiele do życzenia pozostawiała już na etapie projektowym. Co najmniej 55 osób, które 14 stycznia 1993 roku straciły życie. I ani jednego człowieka, który poniósłby za to wszystko odpowiedzialność przed sądem.